Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Często padają w internecie pytania, dlaczego w górnej części grzejnika mamy ciepło, a w dolnej części grzejnika znacznie chłodniej. Jeżeli różnica temperatur jest w zakresie 10 do 15 stopni Celsjusza pomiędzy górną częścią a dolną, gdzie u góry jest więcej, no to jest to całkiem ok. Najczęściej jest to zgodne z założeniami dla danego grzejnika, z założeniami projektowymi dla danej instalacji centralnego ogrzewania i nie powinno być problemu. Problem jest wtedy, kiedy w danym pomieszczeniu, mimo ustawienia prawidłowego głowicy termostatycznej, grzejnik nie dogrzewa danego pomieszczenia. W takim wypadku najczęściej możemy zauważyć sytuację taką, że u góry jest gorąco, wręcz dotykamy, grzejnik jest gorący, a na dole jest kompletnie zimny. Co może być powodem? Po pierwsze może być sytuacja taka, że woda w instalacji centralnego ogrzewania płynie zbyt wolno. Zamiast szybko, płynie zbyt wolno, czyli na przykład ktoś z Was, być może instalator, ustawił na specjalnej pompie, która pompuje wodę w instalacji centralnego ogrzewania, zbyt mały przepływ wody, na przykład na pierwszym biegu jest ustawiona. Niektórzy tak robią po to, żeby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, albo na przykład z uwagi na to, że niektóre grzejniki generują zbyt duży hałas podczas przepływu wody przez głowice termostatyczne, zawory, kształty itd. Ale zmniejszenie przepływu wody na przykład na pierwszy bieg spowoduje właśnie to, że przez grzejnik nawet poprawnie wyregulowany, nie zablokowany na zaworach tu odcinających powrotu, czy też na głowicy termostatycznej, ta woda będzie zbyt wolno płynęła przez grzejnik. Więc tutaj na tej poziomej listwie, a w zasadzie kanale górnym będzie najbardziej gorąca, potem spływając tu wolno, bo przepływ wody jest wolny, tymi kanałami pionowymi będzie się szybko, bardzo szybko schładzać, na dole będzie już kompletnie zimna i taka będzie tu do powrotu wracać. To nie jest normalne. W takim wypadku należy na tej pompie, jeżeli mamy osobną pompę, zwiększyć bieg na przykład na drugi i wtedy woda będzie szybciej płynęła. Jeżeli woda będzie szybciej płynęła, no to oczywiście te ciepło będzie szybciej dostarczane do wszystkich grzejników, szybciej woda będzie przez grzejnik przepływała, no i ta różnica będzie się zmniejszać i grzejnik będzie bardziej wydajny. Oczywiście na najwyższym biegu będzie sytuacja taka, że będzie wszystko najwydajniej działać, najszybciej będzie się dogrzewać pomieszczenie, grzejniki będą poprawnie grzały i różnica będzie mniejsza, około 10, maksymalnie 15 stopniowa, czyli taka zgodna jakby z założeniami znamionowymi dla danego grzejnika, jaka jest oczywiście, jakie są te warunki założone przez producenta. Tak więc przepływ wody ma tutaj bardzo duże znaczenie. Szybkość przepływu wody, to jest bardzo ważne. Druga sprawa, co może być nie tak, jeżeli na przykład mamy kocioł grzewczy lub wszystko jest ok z pompą wody, a jednak grzejnik właśnie ma bardzo dużą różnicę temperatur. Może być sytuacja taka, że albo zdejmowaliśmy grzejnik i nie odkręciliśmy do końca zaworów tutaj odcinających zaworu powrotu, zaworu na zasilaniu, czy jeżeli mamy tutaj przyłączeniowy zestaw zaworów, no to być może nie odkręciliśmy do końca tych naszych śrub, tych naszych tutaj elementów, które otwierają. Tu jest wszystko do końca odkręcone, u mnie to jest 6,5 obrotu od pełnego do kręcenia w prawo, czyli zablokowanie zaworów do odkręcenia pełnego jest 6,5 obrotów na każdym z tych dwóch akurat moich tutaj zaworów odcinających, tu jest zawór powrotu, tak więc u mnie tutaj nic nie blokuje, nic nie generuje hałasu, więc pełny przepływ tu jest zapewniony. Ale jest też możliwość taka, że za głowicą termostatyczną, którą mamy przy grzejniku, albo w ten sposób zamontowaną tu do grzejnika poprzez zawór termostatyczny, czyli wkładkę zaworową. Takie podłączenie, jak tu widzicie, występuje w grzejnikach dolno zasilanych. Ewentualnie może być taka sytuacja, że mamy podłączenie boczne zasilania, czyli rurka dochodzi nam do grzejnika z zasilaniem nie od dołu jak tutaj, bo mamy boczne zasilanie, czyli na przykład tu przychodzi rurka albo od dołu i tu mamy głowicę termostatyczną na zawór. I na tym zaworze, jak tutaj widzicie, najczęściej jest nastawa wstępna. Nastawa wstępna to są te ustawienia, te cyferki, które widzicie. Tutaj jest wybite miejsce, czyli punkt odniesienia w tym miejscu. Czyli jak tu ustawimy, tak będzie. Czyli w moim wypadku jest tutaj trójeczka. Trójeczka oznacza, że przepływ przez grzejnik nie jest pełny, tylko jest ograniczony do wartości 3. Zgodnie ze specyfikacją danego zaworu termostatycznego jest to jakiś przepływ, czyli zmniejszony. Tak zwane kryzowanie mam tu ustawione. Jak widzicie, 8 mam tutaj ustawień. 8 poziomów, czyli 3/8.
3/8, że tak powiem, taką wartość mam tutaj ustawioną, więc przepływ jest znacząco ograniczony, ale wszystko jest w najlepszym wypadku. Być może ktoś z Was zmieniał nastawę wstępną na wartość na przykład 1 lub 2, dzięki czemu inne grzejniki lepiej zaczęły grzać, ale ten grzejnik, który tu właśnie macie, nie dogrzewa Wam pomieszczenia, tu macie gorąco, a tu macie zimno. Tak więc jedna rzecz, taka dobra rada. Nigdy nie ustawiajcie jedynki. Niezalecane nawet przez producentów takich zaworów jest, aby ustawiać jedynkę, a dwójka to tu też już nie jest takie specjalnie zalecane, ponieważ otwory w zaworze termostatycznym wtedy są takie maluśkie i mogą się zatykać różnego rodzaju osadem kamiennym, czy też innymi zabrudzeniami, które płyną w rurach instalacji centralnego ogrzewania i może to spowodować jeszcze zwiększenie zablokowania, czyli jeszcze tak zwane kryzowanie, ale już nie przez nas ustalone grzejnika. Tak więc oczywiście na to jest pewien sposób, jeżeli używamy tak niskich wartości, czyli odkręcenie zaworu na maksymalną wartość, w tym wypadku jest tu 8, niektóre zawory mają inne wartości maksymalne, ewentualnie N, literka oznacza pełny przepływ wody przez grzejnik i ustawia się taką wartość, aby przepłukać zawór termostatyczny. Tak więc można takie coś zrobić, zostawić na przykład na kilka godzin albo na przykład na całą dobę i grzejnik całkowicie się przepłucze, a co ważne zawór termostatyczny, a potem przywrócić wartość jaka była. Jednak najczęściej jedynki i dwójki instalatorzy nie ustawiają. Tak więc zacząć najlepiej od trójki, wtedy ten otwór w zaworze jest większy i raczej się nie zakamienia. Jeszcze taka dobra rada. Jeżeli byście mieli sytuację z grzejnikami kaloryferami, gdzie macie podłączenie tutaj rurką i nie macie głowicy termostatycznej, tylko na przykład korek, to niektórzy instalatorzy kiedyś stosowali kryzowanie poprzez włożenie monety z nawierconym otworem pomiędzy śrubunki, czyli na przykład pomiędzy zawór kulowy, który doprowadza gorącą wodę, a pomiędzy grzejnik i wkładali pomiędzy uszczelki po prostu monetę z otworem i ten otwór też się z czasem zapychał i mieliśmy sytuację taką, że grzejnik słabiej grzał, ale to oczywiście bardziej dotyczyło spółdzielni mieszkaniowych, gdzie są odpowiedni technicy, tak więc pamiętajcie, aby w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach spółdzielni, gdzie ogrzewanie nie jest nasze, my tym nie zarządzamy, to my nie powinniśmy przy grzejnikach nic grzebać i powinniśmy wezwać serwis techniczny, tam gdzie oczywiście opłacamy czynsz, czyli serwis techniczny, pogotowie techniczne danej spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej. Modyfikacje takie jak tutaj trzeba czasem wykonać, no to pamiętajcie, że albo za ich zgodą, albo co bardzo istotne, tylko i wyłącznie we własnych instalacjach centralnego ogrzewania. Tak więc podsumowując, w grzejnikach dolno zasilanych, gdzie zawsze tutaj ta gorąca woda idzie do góry, czy boczno zasilanych z lewej lub z prawej strony u góry, to zawsze ta gorąca woda jest u góry najpierw. Dopiero potem spływa w dół, ochładza się i na dole jest chłodniejsza. Różnica temperatur powinna być w zakresie 10, maksymalnie 15 stopni i to można traktować jako normę, a jeżeli jest inaczej, ale pomieszczenie jest dogrzane i wszystko jest ok, głowica termostatyczna ze swoją nastawą też, wszystko odpowiada, to nic nie zmieniajmy nigdy. Dopiero w sytuacji, kiedy pomieszczenie się nie dogrzewa, ustawimy na głowicy termostatycznej na przykład wartość 23 stopni, a w pomieszczeniu jest 21, pomieszczenie się dalej nie dogrzewa, no to coś jest nie tak. Po prostu grzejnik jest ograniczony, woda gorąca wpływa zbyt wolno, no i to jest bardzo istotne. Albo zbyt wolno od strony instalacji, czyli na pompie w kotle, czy w piecu, przy piecu, czy na osobnej pompie trzeba zwiększyć przepływ, zgłosić do administracji ewentualnie, jeżeli to nie jest nasza instalacja, albo właśnie coś robiliśmy, wymienialiśmy grzejnik, ustawialiśmy samodzielnie inną nastawę, to warto przywrócić poprzednie ustawienia. Czasem zdejmujemy grzejnik, żeby go przepłukać, bo jest czasem taki efekt, że stare grzejniki, gdy instalacja ma, nie wiem, 8 lat, 10, 20, to w tych grzejnikach w dolnej części może być sporo zabrudzenia, tak zwane zaszlamienie i wtedy na tym powrocie, no to mamy tu wolniejszy przepływ wody, czyli sam grzejnik w sobie po prostu niewydajnie będzie grzał poprzez to, że sam jakby jest zapchany. Czasem najlepszym rozwiązaniem na to jest po prostu zdemontowanie grzejnika, czyli zakręcenie zaworów, po prostu spuszczenie wody z grzejnika i oczywiście cały grzejnik przepłukać pod ciśnieniem, ewentualnie zawsze jest jeszcze taka druga opcja, no to można wezwać serwis techniczny instalacji centralnego ogrzewania, ten co nam robił instalację albo dowolną inną firmę i skorzystać z
z usługi przepłukania instalacji centralnego ogrzewania, czyli tak zwane odkamienianie instalacji. Wtedy do naszej instalacji centralnego ogrzewania wepną się instalatorzy, spuszczą wodę lub do niej dopuszczą specjalnego środka odkamieniającego. Instalacja w ten sposób będzie sobie działać, podobnie jak płukanki do układu tego ogrzewania i chłodzenia w samochodzie. Instalacja będzie się po prostu chemicznie odkamieniać i w ten sposób nasza instalacja będzie odkamieniona, zabezpieczona na przyszłość, żeby się nie zakamieniała osadami wapiennymi i innymi zabrudzeniami i w ten sposób znowu będzie maksymalnie wydajnie działać i w ten sposób nie musimy demontować grzejników. Tak więc można skorzystać z usług takich firm. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, uwagi, piszcie w komentarzu. Jeżeli będziecie mieli jakieś swoje historie, gdzie coś mieliście nie tak, piszcie w komentarzu. Jeżeli jesteście instalatorami firm, prowadzicie firmy z tego typu usługami, piszcie w komentarzu, na jakim obszarze świadczycie usługi, zostawcie numer telefonu, stronę, e-mail, cokolwiek, tak aby zainteresowani widzowie mogli na przykład skorzystać z tej informacji. Czyli podsumowując, zawsze różnica będzie. Około 10-15 stopni to jako taką można uznać, że jest norma. Gdy u góry mamy gorące, a na dole kompletnie zimne, to nie jest norma, ale jeżeli w danym pomieszczeniu normalnie ogrzewanie działa, wszystko jest ok, można uznać to za w pełni normalne zjawisko. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten poradnik, ten film Wam się przydał. Czekam na Wasze komentarze, uwagi, macie jakieś swoje problemy, opiszcie je dokładnie, a być może ja czy ktoś inny z widzów po prostu udzieli Wam rady, a jeżeli będzie wymagać to jakiejś większej robótki, to być może jakaś firma zasugeruje Wam na przykład swoje usługi, tak więc warto też dodać ewentualnie w jakim mieście być może mieszkacie, to już być może przybliży Wam rozwiązanie, być może któryś z widzów mieszka w tym samym mieście i na przykład zasugeruje albo zaproponuje Wam darmowe wsparcie, bo zna się na tym, a po prostu na kawę wpadnie i Wam rozwiąże problem, bo warto sobie czasem po prostu pomagać po sąsiedzku w danym mieście. Czasami takie relacje się nawiązują. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!